Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego filmu. Witam Was serdecznie. Dzisiaj dosyć nietypowy odcinek, ponieważ jesteśmy tuż przed świętami. Mnóstwo osób ma ochotę zrobić innym małe, drobne, szybkie prezenty, popracować z dziećmi, z wnukami i to jest właśnie specjalny odcinek po to, żebyście mogli w bardzo szybki, bardzo prosty sposób wykonać coś niezwykle sympatycznego, oryginalnego, coś, co możecie podarować bliskiej osobie, coś, co możecie powiesić w domu i dzięki temu przystroić własne wnętrze w taki piękny, świąteczny sposób. Moja propozycja na dzisiaj to serduszko. Popatrzcie, można takie blejtramiki kupić właśnie dokładnie w formie na przykład serduszek. Nie muszą to być koniecznie serduszka, mogą to być kwadraciki, prostokąciki, różnego rodzaju formy, ale serduszko jest takim oczywiście dodatkowym jakimś wyrazem uczucia i darując takie serduszko oczywiście przekazujemy również miłość danej osobie. Więc serduszko po pierwsze, po drugie motyw jakiś świąteczny. Ja wybrałam na dzisiaj Mikołaja. Mam tutaj serwetkę. Będziemy pracować za pomocą również dekupażu. To nam oczywiście bardzo ułatwi życie, przyspieszy niezwykle cały proces wykonania takiej pracy i naprawdę możemy śmiało polecić nawet małym dzieciom wówczas wykonanie takiej pracy. Potrzebujemy zaledwie jedną serwetkę. Ale oprócz tego, żeby praca była taka żywa, ciekawsza nieco od strony artystycznej, użyję dzisiaj do tego serduszka i Mikołaja złota płatkowego. Popatrzcie. Płateczki złota, w zasadzie nie jest to oczywiście prawdziwe złoto, jest to szlak metal, no ale tak mówimy po prostu o tym, że mamy do czynienia z takim złotkiem płatkowym. Niesamowicie delikatne płatki, unoszące się po prostu, popatrzcie, w powietrzu, one nam wręcz płyną jak takie płatki śniegu, są bardzo cieniutkie, bardzo lekkie i przy tym bardzo się rwą, więc trzeba robić to absolutnie ostrożnie, czyli przyklejanie złota płatkowego. Do tego będziemy potrzebowali koniecznie kleju. Ja użyję dzisiaj tylko klej, w zasadzie typowy do złotka płatkowego. Jest to taki Mixtion, popatrzcie, akrylowy. To jest klej przeznaczony do złota, ale ja go również użyję dzisiaj do dekupażu, ponieważ do dekupażu potrzebny jest tak naprawdę nam klej bardzo rzadki. Gdy będzie zbyt gęsty, niestety serwetka będzie nam się rozrywała i na to uważajcie, ale o tym będę jeszcze mówiła oczywiście w trakcie pracy. Oprócz tego wszystkiego przydadzą nam się gąbeczki. Ja użyłam tutaj takich dwóch gąbeczek okrągłych o różnej wielkości. Pędzle nylonowe do rozprowadzenia chociażby właśnie tego kleju, one powinny być suche, o tym pamiętajmy. Jakaś miseczka na klej i oczywiście kilka kolorów farb, którymi sobie popracujemy, bo samo przyklejenie dekupażu to jest tylko jakiś tam fragment pracy. My sobie popracujemy tutaj jeszcze oczywiście farbami akrylowymi i ewentualnie gdybyśmy chcieli popruszyć troszeczkę takim śnieżnym mrozikiem, mam tutaj przygotowany brokat. Brokat również możemy użyć do takiej pracy. Wszystko to absolutnie wystarczy do wykonywania przeróżnego rodzaju takich małych, drobnych form właśnie świątecznych. Wystarczy kilka rodzajów serwetek i możemy wykonać właściwie w ciągu jednego wieczoru 10, a nawet więcej takich prac i będą to absolutnie doskonałe prezenty. W związku z tym zapraszam Was serdecznie na to trochę nietypowe, ale uważam, że bardzo sympatyczne kolejne wydanie filmu.
Na początku przystąpimy do przygotowania sobie motywu z serwetki. Pamiętajcie, że każda serwetka ma 3 warstwy. My musimy pozostawić tylko jedną, ostatnią, najcieńszą. W związku z tym te 2 inne warstwy tutaj ściągam i rozrywam. To nie będzie mi już potrzebne, natomiast zostawiam sobie sam tylko motyw z Mikołajami, który będzie mi potrzebny. Jeden Mikołaj tylko będzie przydatny. W związku z tym chciałabym go sobie w taki sposób poparcie wykadrować, żeby pominąć na przykład tą czerwoną obwódkę, która mi zupełnie nie jest potrzebna. W związku z tym wyrwiemy sobie delikatnie, tak żeby pozostawić takie nieregularne brzegi dookoła naszej serwetki. One będą później bardzo ładnie tak naprawdę wtopione w całość, w nasze serduszko, ponieważ my je po prostu zamalujemy. Jeżeli boicie się wyrywać, że uszkodzicie serwetkę, oczywiście możecie wyciąć to nożyczkami, możecie również zrobić sobie taki ślad mokry tutaj dookoła, wówczas serwetka też ładnie nam się rozerwie. Są oczywiście różne sposoby, ja postaram się tak szybciutko po prostu dookoła nieregularnie wyrwać ją. Dobrze, myślę, że wystarczy. Zabieramy rzeczy niepotrzebne. I teraz przygotujemy sobie nasze serduszko. Popatrzcie, nasz Mikołaj znajdzie się tutaj na środku. W związku z tym teraz muszę posmarować samo serduszko klejem. Użyję do tego akurat kleju, który będzie również potrzebny mi do złota płatkowego. Wlejemy troszeczkę tego kleju w miseczkę czy w spodeczek jakikolwiek i suchym pędzlem nylonowym szybciutko pokryję taką cieniutką warstwę kleju na serduszku. Tego kleju musi być nieco więcej niż sama serwetka, żeby dobrze przykleiły nam się brzegi. Kleju nie ma dużo, to jest taka cieniutka warstwa. Teraz leciutko przyłożę serwetkę tam, gdzie chcę, aby Mikołaj się pojawił. Delikatnie palcami przygniatamy. Mogę sobie użyć w poparcie taki papierek na przykład, który tutaj, takie papierki są właśnie przy złocie płatkowym, ale można wziąć cokolwiek innego, co będzie można ładnie tutaj przyłożyć. I nie niszcząc tej serwetki, dobrze ją po prostu przykleić. Dobrze, zdejmuję sobie ten papierek. O, nawet już kawałek złotka się przykleiło. To dobrze, bo za chwilę będziemy oczywiście złotem pracować. Jeszcze na wierzchu należy bardzo delikatnie, cieniuteńką warstwą przykleić tą serwetkę tak, aby zabezpieczyć ją również z drugiej strony. Podczas schnięcia ten klej oczywiście zrobi się zupełnie przezroczysty. No i w serwetce oczywiście wszystkie kolory z powrotem pojawią nam się bardziej intensywne. Niech Mikołaj sobie schnie, a my tym samym klejem posmarujemy całą resztę serduszka i po prostu przykleimy sobie trochę złota płatkowego. Jak widzicie, cały ten proces odbywa się w zasadzie natychmiastowo. Nie ma nic banalniejszego niż wykonanie takiego obrazka w połączeniu właśnie z serwetką. Dobrze, teraz nieregularnie postaram się troszeczkę poprzykładać to nasze złoto płatkowe w różnych miejscach. Uważajcie teraz, żeby złoto nie dotykało, już bezpośrednio nie wchodziło na Mikołaja, ponieważ on jest też posmarowany klejem i później już tego złota możemy po prostu nie zdjąć. Więc dookoła, nieregularnie, w różnych punktach, niech to małe takie złotko gdzieś nam się pojawi.
Ono się od razu przykleja, popatrzcie, możemy nawet w takich kawałeczkach je podotykać, w różnych punkcikach poprzyklejać. Od razu do palców również się przykleja. Co jakiś czas dobrze byłoby umyć sobie ręce, ponieważ to złoto natychmiast się klei do wszystkiego. Może jeszcze troszeczkę tutaj na górze. To, co nam zostaje, możemy wykorzystać tutaj jeszcze w różnych oczywiście punktach. Nie chcę, żeby to złoto było tak równomiernie wszędzie przyklejone. Chcę, żeby było tak gdzieniegdzie tylko zabłysnęło nam w zasadzie na tym naszym obrazku. Część będzie zamalowana jeszcze dodatkowo farbami, więc ono tylko w niektórych punktach nam się pojawi. Kiedy mamy już tak po prostu przyczepione, przyklejone, dobrze jest teraz położyć sobie właśnie papierek. I tak samo jak robiliśmy to przed chwilą z serwetką, delikatnie przypłaszczyć. Wówczas będzie to znacznie bezpieczniejsze, niż gdybyśmy to po prostu od razu robili ręką, na której może być trochę kleju. Dobrze, i jak widzicie, nawet po przyklejeniu dużo tego złota odstaje, ponieważ są różne warstwy. Więc żeby teraz to wszystko wygładzić, dobrze jest wziąć sobie jakiś w miarę taki miękki, delikatny pędzelek i po prostu leciutko poprzecierać, tak żeby nadmiar złota ładnie nam po prostu zszedł. Zostanie tylko to, co będzie po prostu dobrze przyklejone. Myślę, że tyle złota w zupełności nam wystarczy po to, aby je nawet częściowo zakryć. Dobrze, po wykonaniu takiej czynności teraz trzeba będzie wysuszyć obrazek. Ten klej, który się pojawił na naszym płótnie, w tych wszystkich miejscach jest jeszcze mocno lepki. My go teraz musimy mocno wysuszyć, tak żeby nic już nam się po prostu nie kleiło i abyśmy mogli przystąpić już teraz do malowania farbami akrylowymi i wykańczania naszej pracy. Suszymy. Obrazek został już dobrze wysuszony. Mamy przyklejone ładnie już złoto płatkowe w taki nieregularny sposób, więc możemy przystąpić teraz do malowania. Proponuję użyć gąbeczek. Zobaczcie, to są okrągłe gąbeczki, które bardzo ładnie rozprowadzają nam właśnie na dekupażu chociażby farbę. Mamy oczywiście różne, zobaczcie, odcienie farby akrylowej. Chciałabym sprawić, żeby Mikołaj był w takich chmurach. Więc pobiorę sobie odrobinę białej farby i najpierw delikatnie tutaj dookoła, gdzie jest to białe tło, sprawię, żeby ta serwetka zupełnie wtopiła mi się jakby w całość. Takim leciutkim śniegiem jakby przypruszymy go troszeczkę, wówczas on jeszcze bardziej wtopi nam się pięknie w cały klimat naszego serca.
Tak jak już mówiłam, chciałabym, żeby złoto takie mocniejsze pozostawało tylko w niektórych miejscach, ale wcale nie musi go być zbyt dużo. Dodajmy sobie teraz troszeczkę błękitu. Widzicie, tutaj w tle pojawiają się takie delikatne jakieś fioleciki, błękity. On będzie wyglądał bardzo naturalnie, jeśli również zastosujemy taką kolorystykę. Pobieram sobie na gąbkę kilka od razu, popatrzcie, kolorów. Po przekręceniu pojawia mi się taka ładna, popatrzcie, kuleczka cieniowana i też jak będę teraz pracowała, mogę sobie delikatnie przekręcać tą gąbeczką, tworząc od razu różne odcienie chmurek. Przekręcę troszeczkę pracę, ponieważ będę pracować z drugiej strony również. Warto jest taką małą pracę przekręcać sobie nawet, poparcie dookoła, wówczas dużo łatwiej jest wykończyć na przykład sam brzeg. Możemy popracować sobie, poparcie, również tą większą gąbeczką. Odrobinkę umaczam ją w wodzie, tak żeby leciutko dosłownie nawilżyć ją i wprowadzę na przykład więcej białych chmur. W miejscach, gdzie złoto było nieco przemalowane białą farbą, tworzą się zupełnie nowe kolory. To złoto staje się matowe i daje nam taką bardzo ładną, po prostu ciepłą, nową barwę. Jak widzicie, tego złota pozostawało trochę dookoła, ale w takich bardzo delikatnych, różnorodnych miejscach. Co jest teraz istotne? Ważne jest, aby tak samo jak malowaliśmy pracę, pomalować boki, które będą widoczne, bo przecież takiego serduszka już nie oprawimy w żadną ramę, więc same boki muszą być tak samo estetyczne jak cały obrazek. I w ten sposób bardzo ładnie tą gąbeczką również możemy zamalować właśnie boki, ale żeby one nie były takie zupełnie jednolite, możemy również je delikatnie podcieniować. Możemy zastosować troszeczkę bieli na przykład dodatkowo. Poparcie, płótno jest troszeczkę pomarszczone, więc to bardzo ładnie, tak efektownie i ciekawie wygląda. Należy dodawać odrobinkę wody, ponieważ tu jest dużo wgłębień, więc farba, która będzie rzadsza, lepiej oczywiście będzie wchłaniała się w takie miejsca, które są pozaginane. Szybciuteńko dookoła wykonamy taki obrys,
kolorystyczny naszego serduszka. Będą bardzo ładnie wykończone dzięki temu boki i w momencie, kiedy on będzie wisiał na ścianie, gwarantuję, że na pewno będzie bardzo estetycznie wyglądał. Wszędzie tam, gdzie wystają nam jeszcze jakieś białe elementy i tak jak już mówiłam, możemy dołożyć jeszcze odrobinkę dookoła bieli. Dzięki takiemu zabiegowi na pewno już cały obrazek będzie bardzo sympatycznie prezentował się na naszej ścianie. Dobrze, pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób oprócz przygotowania takiego tła możemy dołożyć na przykład fragment jakiejś jodełki, czyli charakterystycznego świątecznego drzewka. Możemy użyć do tego celu takiego właśnie płaskiego pędzla nylonowego. Możemy go troszeczkę ścisnąć tak, aby on tutaj był taki ostry na samym końcu. I teraz bierzemy tak odrobinę farby ciemnozielonej, troszeczkę granatowej, a na sam koniec możemy odrobinkę również wziąć takich odcieni nieco jaśniejszych. Tworzymy w ten sposób taki melanż i teraz tym melanżem postaramy się po prostu stworzyć taką choineczkę, fragmenty w zasadzie choinki. Kilka kolorów naraz bardzo ładny zawsze efekt daje. I tak jadąc po łuku bardzo ładnie można uformować takie właśnie wystające fragmenty jakby naszej choineczki. Myślę, że w zupełności wystarczy. Ewentualnie mogę Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób namalować bombeczkę chociażby. Potrzebujemy jakiś mały pędzeleczek, może być nawet taki. I powiedzmy, że zrobimy sobie taką delikatną właśnie bombeczkę, która sobie będzie tutaj gdzieś na choineczce wisiała. W ten sposób drzewko stanie się już takie naprawdę typowo świąteczne. Dobrze, na koniec to, co mówiłam, czyli tak, wszystko jest jeszcze mokrawe w tym momencie, więc możemy użyć również brokatu.
delikatnie posypiemy sobie tym brokatem naszą pracę, tak aby on tylko gdzieniegdzie lekko pojawił się jako takie kryształki lodu, który nam się pięknie będzie połyskiwał i zabłyszczy. Myślę, że wystarczy. Jak widzicie, momentalnie powstał w zasadzie na waszych oczach obrazek świąteczny, który może być doskonałym prezentem dla wszystkich bliskich pod choinkę. Możecie zastosować różne motywy z różnych serwetek świąteczne, możecie pracować nawet z małymi dziećmi, bo ta praca jest w zasadzie bardzo prosta i banalna. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów.